Worek Raczański. Brzmi jak coś, co można zgubić w górach. W rzeczywistości to jeden z ciekawszych zakątków naszych Beskidów. Dziś zrobię tu pętelkę. Czekają mnie 2 schroniska, sporo ciekawych widoków i może 5 godzin chodzenia. No i... Nie wiem, czy widzicie moją twarz, pełną adrenaliny. Bardzo rośnie moja ciekawość. niespodziewane przygody. Ale o tym za chwilę. Cześć, z tej strony Mateusz. I dzisiaj zamierzam zwiedzać szlaki Beskidu Żywieckiego, a konkretnie Żywiecko-Kisuckiego. Dzisiaj niestety szarówka, a szkoda, bo na trasie powinno być trochę widoków, no ale może się trochę rozstąpią te chmury. Widzę jakiś błękit nieba skromny, więc zawsze jest szansa. W planach mam taką dosyć krótką pętelkę, mniej więcej na 5 godzin chodzenia. Czyli taka w sam raz, żeby pospacerować, a żeby się nie zajechać. No i dzisiaj będę się włóczył w tak zwanym worku raczańskim. No i zacząłem w Dolinie Rycerek. I podchodzę teraz zielonym szlakiem w kierunku schroniska na Przegibku. Cały ten region znajdziecie się tutaj, na południowy zachód od Żywca. A moja pętla biegnie dalej w kierunku Bacówki na Rycerzowej, by po chwili zejść do miejsca startu. Zapowiadało się całkiem przyjemnie. Postaram się do opisu wrzucić link z mapą, będziecie mogli sobie prześledzić. No i jest tam taki leśny parking i droga, która do niego doprowadza. I z tej drogi właśnie wkroczyłem na szlak, już ten właściwy w lesie, który tutaj na tym odcinku wyrywa tak dosyć konkretnie do góry. No ale idzie się całkiem przyjemnie. Jakieś prześwity drobne są. To pewnie bardziej sprawa tego, że jeszcze liści nie ma. Da się cokolwiek pooglądać, ale tam wyżej powinno być jeszcze ładniej. Są tu niekiedy prześwity, więc on pokaże tak szybko, którędy będę szedł. Tam oczywiście na początek przed siebie, stronę schroniska na Przegibku, a potem mniej więcej tamtym grzbietem, no i z powrotem w dół do doliny. Taka kompaktowa wycieczka, rzeczywiście, patrząc na układ tego grzbietu, ale wydaje się, że bardzo ciekawa. Wczesna wiosna w Beskidach ma jeden konkretny plus, którego latem nie ma. Prześwity. Kiedy drzewa są pozbawione jeszcze liści, rzeczywiście da się cokolwiek pooglądać. A nie, ma jeszcze drugi plus. Na szlakach bywa jeszcze spokojnie. Sam szlak zielony prowadził raczej bez niespodzianek, chociaż miewał różne momenty. O, jak ładnie. Tutaj wyszedłem z tej wąskiej ścieżki, przynajmniej na chwilę, na taką szeroką drogę. No i tylko trochę żal, że nie jest pogodniej. Wyglądałoby to naprawdę wszystko świetnie. A tutaj widzę, że znów odbijam w prawo na taką wąską ścieżynkę. No i tutaj też dobrze widać to koło, które zatoczę. Jakoś tak. Trudno mi wycelować palcem dokładnie. Potem tam trochę do tyłu, tu znowu do przodu i do doliny. Całkiem przyjemna jest tutaj ta ścieżka. Taka wyraźna, szeroka. Na tym odcinku już bezproblemowa. Nawet nie wyrywa jakoś ostro do góry. No i da się coś pooglądać też pomiędzy drzewami. Do schroniska myślę, że pozostało mi jakieś 10 minut. A najlepsze, że zaczyna pokazywać się błękit nieba. Więc może się wypogodzi. Błękit nieba, ciekawskie sikorki, no i całkowity spokój na szlaku. Niektórzy pewnie mogliby się tu poczuć nawet nieswojo. No i to śmieszne, bo w tej części wycieczki pogoda była taka sobie, ale obyło się bez niespodzianek. W drugiej części dnia było odwrotnie. Jest schronisko na Przegibku, równe 1000 metrów nad poziomem morza. Bardzo okrągła liczba, rzadko się tak w górach zdarza. No nie zatrzymuję się tutaj na dłużej, bo jest jeszcze wcześnie, niedługo podchodziłem. Ale takie całkiem przyjemne otoczenie. Jest też ładna łąka z ławeczkami
Można posiedzieć, pooglądać, spałaszować coś dobrego. No a ja teraz zmierzam dalej sobie niebieskim szlakiem. Według tamtej tabliczki do Przełęczy Chalnej, gdzie zamierzam się pojawić, godzina 45. Jeszcze trochę mnie czeka. No i trochę też do góry, bo najwyżej dzisiaj będę na 1226 metrów nad poziomem morza, więc z tego 1000 jeszcze kawałek do podejścia. A tutaj jest też ogólnie taki przysiółek, więc jest kilka domów, kilkadziesiąt osób tutaj mieszka, z tego co wiem. No pewnie trudno jest tutaj tak spontanicznie sobie postanowić, że kupię sobie coś na kolację. A zwłaszcza w zimie trzeba pewnie rozsądniej planować te zakupy, żeby nie biegać co chwilę, bo jest tu kawał do najbliższych pewnie sklepów. If you could see your sadness wrapped around a frame, would you see yourself? Tam jest ta ścieżka, którą przeciąłem sobie szlak, a on biegnie tutaj. No i rzeczywiście jest czerwony, niebieski. Czerwony biegnie później tam wyżej na grzbiet. No i trochę chyba oszukałem, bo mówiłem, że będę najwyżej 1226, bo tyle ma Wielka Rycerzowa. I ten czerwony szlak, który odbija tam do góry, właśnie biegnie na szczyt, a ten niebieski trawersuje nieco poniżej. I ja pewnie wprost niebieskim podejdę sobie do Bacówki, a tutaj jest to skrzyżowanie. Czerwony biegnie tamtą ścieżką, a ja idę wprost tam niebieskim szlakiem dalej. Nie pytajcie, dlaczego wybrałem ten szlak, bo nie kryje się za tym żadna logika. Może lenistwo? Jakoś tak szaro było, rzeźko i chyba po prostu chciałem dotrzeć sprawnie do schroniska. Ale chyba był to dobry wybór. Całkiem przyjemny ten odcinek, przynajmniej tutaj, bo to rzeczywiście taki po prostu trawers zbocza. Nie podchodzi się jakoś mocno, tak mniej więcej równo się lawiruje. A między drzewami da się niekiedy też coś pooglądać. Są jakieś widoki. Pokazało się też tam wcześniej jeszcze schronisko na Przegibku. No takie dosyć wiekowe, ponad 100 lat ma. Oczywiście nie w tej formie, no bo było w międzyczasie rozbudowywane i remontowane, ale rzeczywiście powstało w latach 20. Początkowo jako taki budynek prywatny. Przyjmowano wycieczki narciarskie, później stacja turystyczna. No i dzisiaj jako schronisko PTTK. Całkiem ładny jest ten szlak. Raz na jakiś czas wyjdzie słońce i robi się naprawdę od razu przyjemniej, ale póki co, no tak sporadycznie. No, właśnie zgasło. Chyba to był dobry wybór, no bo sami patrzcie. No i jest obniżenie Przełęczy Przegibek, jest też schronisko gdzieś tam zaznaczone. No tak miło się maszeruje, tylko że jest dosyć chłodno, tak trochę nieprzyjemnie. Koniec sielanki, przynajmniej chwilowo. Trzeba znowu iść do góry, ale towarzyszą mi widoki, więc nie jest źle. Jak mnie złapie zadyszka, zawsze mogę się obrócić za siebie i coś pooglądać. O, na przykład Będoszkę Wielką, skąd swoją drogą też jest bardzo ładny widok. Ja wiem, te panoramy nie urywają głowy, ale jeden dodatkowy czynnik sprawiał, że czas mijał bardzo miło. Ale tu spokój i cisza. Nie spotkałem od rana jeszcze nikogo. Może to kwestia pogody, szarówki, no ale wybrałem się też tak dosyć wcześnie na szlak. Naprawdę miło się maszeruje, ale można się aż zamyślić. Po prostu się tak stawia krok i tak przyjemnie, nie jest jakoś mocno pod górkę. Poza tam kilkoma takimi skromnymi podejściami. Uwaga, kałuża. Myślę, że gdyby się tu zazieleniło, to już w ogóle byłoby bajecznie. Chociaż pewnie mniej tych prześwitów by było i widoków. Tak więc coś za coś.
zakręt i znowu do góry taką równą drogą, a później już otwarta droga w kierunku Bacówki na Rycerzowej. Całkiem ładnie się robi, bo w dolinach widzę nawet słońce dociera, więc jest szansa na jakieś ładne widoki. No pewnie 5-10 minut. Nie, zawsze przyspieszam, zawsze przeszacowuję swoje siły. 10-15 minut i będę na miejscu. Ten las wygląda o tej porze roku może jeszcze nieco smutno, ale tym bardziej lubię w nim wyszukiwać pierwszych śladów zieleni. Na podejściu nieco brakowało kolorów, ale już wkrótce miało się to zmienić. Tyle razy już byłem w tych górach, a zawsze jak wychodzę na taką otwartą przestrzeń, to mam takie ładnie, no jednak ładnie. Idę teraz w kierunku Bacówki, tam po drugiej stronie będzie trochę więcej widoków. No i zrobię sobie tutaj pewnie jakąś krótką przerwę. Zwłaszcza, że przestało wiać, jest trochę cieplej, więc tak w sam raz, żeby trochę posiedzieć. Sporo szlaków, jak widzicie, więc bardzo wiele możliwości wycieczek jest tutaj. A ja teraz podejdę do Bacówki. Tam jest szlak na Małą Rycerzową i tam sobie podejdę za chwilę. Tak będę tę wycieczkę prowadził. Tam są piękne widoki. A tam się idzie na Wielką Rycerzową i tym czerwonym szlakiem z przegibka można właśnie górą przejść i tutaj też sobie zejść. A Bacówkę już też widać. Przy nieco lepszej pogodzie zobaczyłbym stąd Tatry, ale nie ma na co narzekać. I tak było klimatycznie. Przyjemne miejsce, a trafiłem jeszcze na taki moment, że jest po prostu pusto i spokojnie. Jest tutaj sporo ławek, gdzie można sobie posiedzieć, można też skosztować czegoś dobrego. No a ta Bacówka na Rycerzowej to jedna z takich bacówek turystyki kwalifikowanej, tak to się nazywa, których budowę rozpoczęto w latach 70. Przeznaczona właśnie dla takich turystów, powiedzielibyśmy, indywidualnych. Wtedy to też taki człowiek, nazywał się Edward Moskała, wpadł na pomysł, żeby właśnie stworzyć w górach więcej miejsc, gdzie turyści idący z plecakiem mogliby spędzić noc, bo to był też taki moment rozwoju turystyki zorganizowanej. Lata 70., czyli zakłady pracy, szkoły, wszystko tak kolektywnie robiono, więc w innych schroniskach często preferowano po prostu grupy zorganizowane, a w takich Bacówkach taki samotny turysta powinien znaleźć miejsce. No i to jedna z nich, projektowane przez Stanisława Karpiela, więc jak będziecie chodzić po górach, to możecie zauważyć, że one mają bardzo podobną sylwetkę. Nie wszystkie, bo niektóre były adaptowane, no ale rzeczywiście mają taki swój specyficzny styl. Przez te 50 lat czasy się oczywiście trochę zmieniły, więc i Bacówki musiały się nieco dostosować do tych nowych warunków, ale bardzo fajnie, że ciągle tutaj są. No, sporo widoków, a ja teraz wracam tam pod to skrzyżowanie, pod ten znak i będę sobie teraz dreptał w kierunku Małej Rycerzowej. Teraz czerwonymi oznaczeniami. No to w górę. Tam widać Wielką Raczę w tle. Najwyższą górę tego worka raczańskiego. I tam po lewej grzbiet się obniża w kierunku takiej malowniczej hali na Małej Raczy. No a ja teraz do góry. Do góry. Jest na czym zawiesić tutaj oko. No bajka, patrzcie tylko sami. Nawet gdzieś tam na horyzoncie daleko majaczy Babia Góra. Widać też Pilsko tu bliżej. Bardzo ładne widoki. No i tam też w tamtym kierunku odbija szlak zielony. A ja idę dalej czerwonym w kierunku takiego przysiłka Młada Chora.
Wystarczy tylko odrobina słońca i od razu w tym lesie jakoś tak bardziej kolorowo i przyjemniej zdecydowanie. No, zielono się też zrobiło, więc miło, a minąłem sobie Małą Rycerzową i teraz schodzę niżej. Jest tu jeszcze trochę takich śladów po śniegu, lodzie, więc trzeba uważać. Ale mielibyście używanie, gdybym się tu wywrócił. Nie tym razem. Czy mówiłem, że teraz już tylko w dół? Jeżeli nie, no to podkreślam. Tu raz na jakiś czas można sobie odbić ze szlaku, bo ciekawie tam prezentują się widoki. No i jest co pooglądać, a droga też taka równa. Dosłownie też taka wypoziomowana. Schodzi się po prostu nieznacznie. No takie konkretniejsze zejście będzie mnie czekało za chwilę. Ale na razie taki po prostu spacer. No i tam, gdzie te zabudowania mniej więcej idę, czerwony szlak prowadzi dalej, a ja będę sobie odbijał w lewo, w kierunku już doliny. Tutaj na zejściu w kierunku tych zabudowań jest tak stromo, ale wiecie, tak dosyć nieprzyjemnie stromo. Jeszcze ta ścieżka taka obsypująca się. No i tutaj, po tym miłym, ale sennym marszu, pojawiły się niespodzianki. Tutaj to się na pewno wszyscy znają. I to po imieniu. Rzeczywiście jest kilka zabudowań, tak malowniczo położonych. Ale znów, do sklepu pewnie daleko. Idę znaleźć teraz odbicie niebieskiego szlaku, po nim będę schodził. No i w zasadzie to czeka mnie już tylko zejście, ale muszę sporo tej wysokości wytracić, więc mam nadzieję, że nie będzie tak stromo jak tamten taki krótki, ale jednak dający się w kość odcinek. Po pierwsze, to chyba będę musiał komuś wręcz przejść przez podwórko. A po drugie jest tutaj tabliczka, że ten szlak jest zamknięty. I zastanawiam się, czy na całym odcinku, czy tylko na jakimś tam końcowym. No nic, podejdę, zobaczę. I know it's hard to see all the things that you could never be. No rzeczywiście, praktycznie przez podwórko. Ale nie jest dobrze. Nie cieszy mnie ta informacja, że szlak jest zamknięty do odwołania. Natomiast trzeba pamiętać, że w parkach narodowych i rezerwatach można się poruszać tylko po wyznaczonych szlakach i tam, gdyby był zamknięty, to byłby bardzo duży kłopot. Natomiast tutaj no trzeba w zasadzie uważać na tereny prywatne, żeby komuś przez działkę nie przechodzić i tak dalej. Więc to, że ten szlak jest zamknięty, może oznaczać, że gdzieś są jakieś roboty, może jest coś zagrodzone, więc dałoby się to w teorii obejść po prostu lasem. Bo tutaj jak najbardziej można po prostu wejść w las i próbować jakoś na krechę to obejść. No nie mam za bardzo możliwości, bo mi nadkładanie jakoś drogi albo cofanie się wyjątkowo nie pasuje. Ten szlak jest zamknięty do odwołania, więc pewnie za jakiś czas będzie tutaj obejście, w zależności od tego, co jest powodem tego zamknięcia. No a ja w razie czego gdzieś tam przez las po prostu przetnę. Tylko muszę zobaczyć, gdzie to zamknięcie jest i jaki jest tego powód. Nie wiem, czy widzicie moją twarz pełną adrenaliny. Wdepnąłem praktycznie na żmiję. No, poszła sobie do lasu, niech odpoczywa. Wiecie, to, że ona tu jest, mi to specjalnie nie przeszkadza. Tylko leżała dosłownie na środku tej ścieżki. Może łapała jakieś promienie słońca. W ostatniej sekundzie zobaczyłem kątem oka i jakoś tak, wiecie, akrobacje i te sprawy, uciekłem na bok. Ale by było, jeszcze tego mi tutaj trzeba. Ukąszony przez żmiję na zamkniętym odcinku szlaku. Ale by było.
na razie bezproblemowo, a jak ktoś nie przepada za widokiem gadów, to znalazłem ładnego motylka na odstresowanie. Bardzo ładny jest ten odcinek, sporo widać, więc myślę, że jak już przyjdzie wiosna i się zazieleni, to będzie to super miejsce na wycieczki. Tyle tylko, że trzeba będzie sprawdzić, czy ten szlak jest jakoś przeznakowany i puszczony inaczej, żeby nie musieć tutaj się wracać ani kombinować. Trochę zawaliłem, bo teraz w tych aplikacjach mapa turystyczna czy mapy GOM są zaznaczone takie zamknięte odcinki szlaków. No ale jak się człowiek ostatnio przyzwyczaił do papierowej mapy, no to wziąłem, zaplanowałem wycieczkę i jestem. I dopiero zerknąłem, jak już zbliżałem się do tego przysiłka. No ale będę jakoś kombinował. Chodzenie przez las między drzewami też jest przyjemne. Rzeczywiście trzeba tu trochę wysokości wytracić po takich kamulcach. No ale już widzę tam w zasadzie dno doliny. No i zastanawiam się, co mnie tam czeka przy samym końcu tego szlaku tak naprawdę. Bardzo rośnie moja ciekawość. Doszedłem już w zasadzie do doliny bezproblemowo, nic tu się po drodze nie działo. No a tego niebieskiego szlaku zostało tak z 200 metrów i jestem ciekawy, żeby za chwilę nie wyrosło jakieś ogrodzenie, bo tutaj akurat to pewnie bym nie miał jak tego obejść. Ciekawa sprawa swoją drogą, bo wyszedłem z lasu, tam żadnych przeszkód, przynajmniej dzisiaj, nie spotkałem i dotarłem już do zabudowań joneczkowych rycerek. I tutaj znalazłem w zasadzie dwie możliwości odbicia, żeby dokończyć wycieczkę. No bo tak, ten szlak niebieski skręca sobie tutaj. Być może tam czają się jakieś przeszkody, coś jest zamknięte, budowane, przegrodzone, ale w tamtym kierunku biegnie taka najzwyklejsza, wydaje się publiczna droga, która doprowadza z takiej główniejszej, pokażę Wam na mapie, skąd można już sobie zejść, tam gdzie ja przynajmniej zaparkowałem samochód, skąd zaczynałem. No a tam też powyżej zabudowań z niebieskiego szlaku jest takie odbicie w leśną ścieżkę, która trawersuje zbocza i też powinna doprowadzić do parkingu. Dreptanie asfaltem wiadomo, że nie jest tą najprzyjemniejszą czynnością w życiu turysty, no ale udało się dotrzeć na tę główniejszą drogę, którą już podążam sobie w stronę parkingu. Warto na sam koniec pamiętać, że w parkach narodowych i rezerwatach można się poruszać wyłącznie po wyznakowanych szlakach. Więc jeżeli jest jakiś odcinek czasowo zamknięty, na przykład ze względu na ochronę przyrody albo warunki zimowe, trzeba zrezygnować po prostu i się wycofać, wybrać sobie coś innego. Ale tutaj, w takich miejscach położonych poza tymi obszarami, no można czasami wykorzystać jakieś leśne drogi, albo drogi zrywkowe, albo jakieś skróty, dojazdy do przysiłków leżących wyżej. Więc można sobie wykombinować jakąś tam alternatywną drogę zejścia, a niekiedy można po prostu puścić się przez las. Jak ktoś ogarnia kierunki świata i mniej więcej wie, w którym kierunku iść. No, trzeba tylko pewnie uważać, żeby przypadkiem nie wleźć do rezerwatu albo komuś na podwórko, na teren prywatny. Teraz jeszcze kilkaset metrów do parkingu. Wzdłuż szumiącego potoku jest słońce, całkiem ładnie, więc mam nadzieję, że też Wam się ta wycieczka podobała. A jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Ja pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy udzielają się w tych komentarzach, udostępniają, lajkują, ale też patronów w serwisie Patronite. Zostawię link w opisie. A tymczasem trzymajcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!